We Jews are cursed. But why? We love life too much. Tutaj on kilka razy przyjechał, żeby wydać jakieś nowele jego. Ale nie było wydawcy, bo to żydowski. Żydowskie to jest trefne, nie wolno. Ale dostał potem Nobla. To zaczęli ten Singer. Isaac Bashevis Singer, winner of the Nobel Prize for Literature in 1978. Born in Leoncin, he lived until 1935 in Poland, in Radzymin, Jugoraj, and for 20 years in Warsaw, where he began his literary career. He was one of the last great writers of literature in Yiddish, the language of the Polish Jews. Lots of people seem to have their fate written on their faces. Such a one was Moshe Blecher, who lived at number 10 Krochmalna Street. He was a roofer, a simple and poor man, who had something in him that aroused my curiosity. First of all, he looked like a Jew from the Holy Land, like a Yemenite, or someone from the land of old King Ahasuerus. His skin was dark, sunburned and wrinkled, with a yellowish tinge, as if the tropical sun had been beating down on him for ages. Second, you could observe in his eyes a pensiveness that you never saw in the people from our neighborhood. Moshe Blecher reminded you of a biblical scholar, but in his disputes with my father, he always discussed just one problem, the coming of the Messiah. Often he asked my father a very difficult question. He would find contradictions in the Talmud. Stąd się wysyła co roku dzieci do Polski. To im się opowiada, tu leży 6 milionów Żydów. Ale kim byli ci ludzie? Jaką kulturę mieli? W jakim języku mówili? Nie opowiada się, nie mówi się tym dzieciom. To w całym Yad Vashem nie ma ani jednego napisu po żydowsku. Wszystko zlikwidowali. A ci mówili po hebrajsku, mówili tam. Umieli modlić się po hebrajsku. Ale nie mówili. Także to jest też pewna forma fałszerstwa. At the end of the 19th century, more than 4/5 of the world's Jews come from Poland. In the interwar period in the 20th century, the Jewish diaspora in Poland becomes a creative laboratory for the Jewish world in every area of art and socio-political activity. Their language, called Jidysz, which was brought to Poland in the Middle Ages from Germany, develops and flourishes here. It becomes the everyday language of the Jews of Eastern Europe. It creates a unique culture, a perfect mirror of Jewish fate and experience. In time, it aspires to be the language of a nation.
Contemporary Israel does not cultivate the tradition of Yiddish culture. Yitzhak Bashevis-Singer jest z pewnością pisarzem znanym w Izraelu, aczkolwiek nie jest pisarzem popularnym. Dlaczego Singer nie stał się pisarzem popularnym w Izraelu, to moim zdaniem dwie podstawowe sprawy. Po pierwsze język, którym on pisał, język żydowski, a po drugie tematykę, którą on poruszał w swoich powieściach i opowiadaniach. Tematykę związaną z Polską, z diasporą, z małymi miasteczkami, sztetel. To, co było w Polsce, od czego Izrael starał się oderwać w sposób stanowczy, czasami wręcz brutalny. Było prawo niepisane, że kto przyjeżdża do Palestyny, ma prawo mówić po żydowsku 2 lata. Potem nie wolno. I były kary za to. Palili kioski, w którym sprzedało się żydowskie książki i gazety. Od razu po wojnie, którzy przeżyli lagry koncentracyjne, wszystko szło i przyjechali też aktorzy żydowscy. I 300 000 polskich Żydów. I oni przez 5 lat nie mieli ani gazety, ani teatru. Wygłodzeni byli, oni chcieli kulturę swoją. Der Zewer wird sich auf uns als hinterbarmen. Der Zewer wird uns im Wüste fresst der Warmen. Oh, nein. Oh, nein. To ja pamiętam pierwsze przedstawienie w Jafie. Scena wybudowana na beczkach z benzyny. Kurtyna z worka. Policjanci, którzy stali tam, pilnowali, że nie grać. Oni płakali. Ale pisali raporty. Nazajutrz wolali tych aktorów do sądu i płacili za każdy występ 5 funtów angielskich. Ale ludzie chcieli teatr. I chodzili, płacili i chodzili. I came to Palestine when I was 8 years old, and I was educated on Hebrew language. At the age of 16, I joined the kibbutz, which was pure Jewish, Hebrew, secular project or society. So to me, Yiddish represented the exile. 1 year I did learn Yiddish because I wanted to know a little bit more about my father, but I couldn't say that we were enthusiastic about the language and it became part of us. We young people here, working the land, preparing ourselves to the war of liberation, to go back to Yiddish looked to us like going back to the exile, which we negated it. Our apartment was never properly fixed up. My father's study was just full of books. In the bedroom, there were 2 beds and nothing more. My mother didn't keep food in the pantry. She just bought enough for each day, often because we didn't have enough money for more.
Into this fortress of Jewish Puritanism, where the body was regarded as simply an addition to the soul, the holiday of Purim brought a taste of luxury. All the neighbors sent over shalachmonos, or Purim presents. The table was piled high. Then people came in costumes with masks, with helmets on their heads, with cardboard shields and swords made of gold or silver paper. For me, it was a wonderful day. But my parents didn't like these extravagances. They dealt quickly with these partiers because masks and songs were the stuff of the theaters, and the theater was something treff, unclean. In our house, the very word itself was treff. But Krochmalna Street didn't give a thought to these things. On Krochmalna Street, Purim was one big carnival of fun. Look, today you have, unfortunately, the survivors, most of them have died, the survivors of the Second World War. Their children, most of them didn't adopt their culture. The other way around, they rebelled against it, and they developed Hebrew culture as far as language, as far as a lot of things. Kultura to nie jest potrawa, że można ją przygotować. Kultura tworzy się. Język żydowski utworzył się w średniowieczu i powoli stał się językiem wielkiej kultury. Wielkiej kultury. Niestety, tu nawet nie wiedzą. 1948, the question was who will control the tops of the mountains. So we went up as young soldiers at the beginning of our 12th grade. I was 17 and something. And we kept these mountains. Arabs came and we had a few battles in this area. It was a little bit to the east side, and we stayed here a couple of weeks until we were sent to capture Beit Shan, and afterwards to capture Nazareth. As a young fellows that had never been shaved yet, I had to face a war. To, co mówił sionizm, to było stworzenie silnego państwa, w którym Żyd nie byłby już krawcem, sklepikarzem, adwokatem, lekarzem, drobnym kupcem, ale byłby żołnierzem, rolnikiem, murarzem i żołnierzem przede wszystkim. Poniekąd to się udało i oczywiście kosztem tego również się udało, że w pewnym sensie wyparliśmy się tej kultury, niemalże tysiącletniej kultury Żydów polskich. Herzl, wódz sionizmu, w 1995 roku siedział w Paryżu i tam napisał Judenstaat, państwo żydowskie. To tam jest paragraf, jak będzie państwo żydowskie w przyszłości. Że Żydów nabożnych będzie się trzymało w burznicach i nie będą mogli nic powiedzieć, nie trącić się do spraw państwa. Ale co się tyczy żargonu, żargon to jest język żydowski, tego w ogóle nie da się wstępu do państwa żydowskiego.